Sobańska Ewa Kasprzyk odmieni życie syna? W 1388 odcinku Jak miłość podczas szczerej rozmowy z Jankiem Tomasz Kolarik. Weronika zdradzi, że chce mu przepisać cały swój majątek. Po śmierci matki policjant zem Jak miłość będzie milionerem. O ile oczywiście przyjmie spadek. Weronika umiera? Dlaczego już pisze testament? Wem Jak miłość Janek po latach życia. W kłamstwie dowiedział się, że jest adoptowany. Po śmierci matki ojciec Janka odwiedził go w siedlisku z młodą kochanką. Policjant nie mógł zaakceptować faktu, że jego ojciec tak szybko pogodził się ze stratą ukochanej i znalazł sobie nową. Po awanturze, mężczyzna, który wychował Janka, postanowił powiedzieć mu prawdę. Został adoptowany. To był szok dla policjanta, ale na szczęście miał wsparcie Uli Iga Kreft, która doskonale wie, jak to jest być wychowanką rodziny zastępczej. Gdy zakochani zaczęli planować ślub, sprawy się skomplikowały. W życiu Janka niespodziewanie pojawiła się jego biologiczna matka, Weronika Sobańska. Kobieta porzuciła syna, bo wolała robić karierę niż zająć się macierzyństwem. Teraz żałuje straconych lat i próbuje wszystko nadrobić. Tak oczywiście się nie da, więc Weronika sięga po różne sposoby, by zapulsować u syna. Nie dość, że robi wszystko, by Ula dała Jankowi drugą szansę. To jeszcze w 1388 odcinku Jak miłość postanowi zapisać synowi cały majątek. Pomyślałam, że w życiu różnie bywa. Chciałabym przepisać na ciebie mój dom i firmę. W ten sposób może zrekompensuję ci. Powie Sobańska, ale Janek jej przerwie. Nie zgadzam się na takie rozwiązanie. Ale dlaczego? Zdziwi się Weronika, która w ten sposób chciała przeprosić syna za to, że przez długie lata się nim nie interesowała. Rozmowę przerwie im jednak Sonia Barbara Wypych, która odwiedzi kolegę po fachu, bo zwyczajnie się o niego martwi.
Od rozstania z Ulą Janek nie potrafi stanąć na nogi. Nocami pije i wdaje się w bójki z przypadkowymi ludźmi. Mamy nadzieję, że wkrótce zrozumie. Że bez mostowiakówny też może być szczęśliwy. Wiem, jak miłość Ania pomaga Marcinowi jak tylko potrafi. Ale trudno nie zauważyć, że bardzo mu się narzuca. Chodakowski nie prosił jej przecież, żeby jej towarzyszył po tym, jak uprowadził własną córkę. W 1388 odcinku Jak miłość Chodakowski. Ania, Maja i Szymek Staś Szczypiński nadal będą ukrywać się w domu Jerzego Kolendy. Artur Barciś w Grabinie. Barbara Teresa Lipowska przyprowadzi na miejsce Andrzeja. Który obiecał pomóc Marcinowi. Budzyński udzieli mu szczerej porady prawnej i powie, co powinien robić dalej, by nie stracić córki. Wspomni też, że Ania może zostać uznana jego wspólniczką i może zostać oskarżona o porwanie dziecka. Jesteś poszukiwany listem gończym. Jeśli nie oddasz Maj, natychmiast trafisz do aresztu. Poza tym, z kim ją zostawisz? Masz świadomość, na co narazisz tę osobę? Będzie odpowiadała za współudział w porwaniu. A Marcin zrozumie w końcu, że przez niego Ania może znaleźć się w więzieniu. To wystarczy, by wyrzucił Anię z domu. Chodakowski będzie chciał pozbyć się dziennikarki ze swojego życia. Żeby nie miała przez niego kłopotów. Wydaje nam się jednak, że Ania tak łatwo nie odpuści. Jeśli jeszcze nie zauważyliście, ona zwariowała na punkcie Marcina i nie chce się od niego odczepić. O nie, ja się stąd nie ruszę. Nie tak się umawialiśmy. Nasza umowa przestała obowiązywać. To miało sens, kiedy planowaliśmy wyjechać za granicę, ale w tej sytuacji to jest ostatni moment, kiedy jeszcze możesz się wycofać. Nikt nie połączy cię z tą sprawą. Musisz wracać do Warszawy.
Nie, nie zostawię cię samego z 2 dzieci. Zapomnij. Posłuchaj, zależy mi na tobie. Bardzo. I dlatego. O 5:00 masz autobus.